2 kwietnia 2023 roku ruszyłem w kolejną podróż motocyklową. Tym razem udałem się na nowy, obcy mi jeszcze kontynent – Afrykę, docelowo do kraju Maroko. Miejscem, skąd wypływał mój prom, była miejscowość Sète we Francji. Z Kotliny Kłodzkie miałem zatem do przejechania 1610 km. Potrzebowałem na to 2 dni. Bilet na prom kupiłem na miejscu, bez żadnych rezerwacji, u włoskiego przewoźnika Grandi Navi Veloci. Zapłaciłem wtedy 417 euro w jedną stronę. Cena była dość duża, ale głównie dlatego, że chciałem mieć swoją kajutę i dostałem jedną z ostatnich, jak się później okazało 4-osobową, której cena wyniosła 217 euro. 50 euro to był motocykl i reszta kwoty to ja. Prom rozpoczynał rejs przed godziną 19 i potrzebował 48 godzin, aby dopłynąć do marokańskiego Tanger Med. Wcześniej jeszcze miał zrobić przystanek w Barcelonie. Wydawać by się mogło, że 2 dni na statku to dużo i lepiej byłoby jechać prosto do Hiszpanii, na przykład do Algeciras i tam promem w ciągu 1,5 godziny przedostać się do Maroka. Z jednej strony to też dobra opcja, ale w moim przypadku chodziło o to, aby nie robić dużych przebiegów tranzytem, a więcej zostawić na marokańskie drogi, tak aby zmieścić się też w przedziale kilometrowym do serwisu gwarancyjnego Tigera. Ay can alam Ben sene Ben sene Ben sene bekleyerem Ben sene bekleyerem Ay can alam Ben sene. Kiedy prom zacumował w porcie Tanger Med, to wszyscy pasażerowie, w tym też ja, zostali skierowani do swoich pojazdów. Wyjazd był dość chaotyczny, bowiem każdy chciał jak najszybciej opuścić statek i wjechać na ląd. Kierowcy byli przy tym nerwowi, zapanował też lekki chaos, ale sprawnie udało mi się przebrnąć przez ten cały tłok. Odprawa paszportowa i kontrola dokumentów motocykla odbyła się dzień wcześniej już na promie, na którym byli funkcjonariusze z marokańskiej policji. Dlatego, gdy dopłynęliśmy do portu, to na lądzie reszta kontroli przebiegła bardzo sprawnie. Pierwszym moim celem było zakupienie karty SIM z internetem i wymiana gotówki z euro na dirhamy marokańskie. Have you SIM card? Siemens card, yes. Here? Yes, come. Oh, one moment please. Yes, yes. One month. One. Yes, 20 euro. Cut. Cut. I will give you 100 for me. The work. Dobra, pierwsze chwile w Maroku wyglądają tak, że wow.
Kupiłem kartę SIM, zapłaciłem za nią 20 euro i z czego jeszcze gość chciał ode mnie kolejne 20 euro za pomoc, ale odmówiłem, bo powiedziałem, że przesadza. Z tego całego zamieszania zapomniałem, że czas w Maroku cofnął się o 2 godziny. Pierwotnie planowałem nocleg niedaleko miasta Tanger, ale gdy dostrzegłem, że dzień trochę mi się wydłużył, to ruszyłem w kierunku pierwszego celu na mapie, czyli błękitnego miasta Chefchaouen. Miałem do niego 112 km i pojechałem drogą widoczną na tej mapie. Muszę się przyzwyczaić do zmiany środowiska, zważając na to, że w takich miejscach jeździ się trochę inaczej. Czasami trzeba się rozpychać, żeby zrobić sobie miejsce na drodze i też być bardziej ostrożnym, bo tutejsi raczej nie jeżdżą przepisowo aż tak bardzo. 100 km. Nie mam jeszcze noclegu, ale mam kontakt do jakiegoś Mohameda, z którym mam się kontaktować na WhatsAppie, który może mi ogarnąć tanio nocleg z miejscem bezpiecznym na motocykl. Tego dnia strasznie mocno wiał wiatr. Może tego tak na filmie nie widać, ale starałem się jechać powoli, bo walczyłem z podmuchami, które utrudniały mi non-stop jazdę. Gdy zjechałem trochę niżej w kierunku doliny, żywioł ustał. Jest godzina 19:10, a miasto wygląda jakby wymarło. I chyba już wiem, dlaczego ludzie odradzali mi jechać do Maroka w Ramadan. Zaraz sprawdzimy, czy coś tu w ogóle jest dostępne, czy mi odpisał Mohamed. Nie odpisał. Dobra, zostaje booking.com. Hello? Reservation? Yeah. The hotel, the night. The hotel. Street, this one is street. Yeah, but the name for the hotel. Hotel Casa Khaldi. A, fakt. Polska. Polska, tak. Wita. To nie była do końca najwygodniejsza przespana noc przeze mnie, pomimo tego, że miałem łóżko. Jadąc do Maroka wiedziałem, że trafię na okres Ramadanu i tak naprawdę zapoznałem się z tym i wiedziałem, co mnie czekać będzie. To znaczy większość restauracji może być po prostu nieczynna, bo muzułmanie w tym czasie mają post. Dopiero wieczorem zaczynają gdzieś tam spożywać pierwsze jakieś kolacje, a w dzień utrzymują właśnie ten taki rygor. Wszystko było piękne. Gdyby nie fakt, że dopiero dowiedziałem się o tym tej nocy, co była, czyli że oni faktycznie wieczorem zaczynają jeść, ale zaczynają też jakby imprezować i robi się na tyle harmider na mieście, że nie idzie spać. Dodatkowo właściciel pensjonatu, w którym się zatrzymałem, obudził mnie chyba przed północą po to, abym zabrał wszystkie torby ze swojego motocykla, jakie miałem. A zostawiłem tam tylko torbę z namiotem, piworem i materacem, deser Foxa, czyli kanister i jakieś tam torby boczne na gmolach. Mówi, zabierz wszystko, bo ci ukradną. W nocy ubierałem się, szybko oni mi pomagali ściągać te rzeczy oraz była jeszcze taka sytuacja, że miałem zostawiony alarm
disc locka na tarczy hamulcowej, który wiadomo, jak się motocyklem poruszy, to zaczyna wyć. Wył tej nocy 2 razy, więc nie wiem, czy ktoś w ogóle do tego motocykla podchodził, ale 2 razy zrywałem się z łóżka, z 3. piętra biegłem do motocykla z gazem pieprzowym ale no nikogo i niczego nie było, ale miałem 2 takie akcje, przez które spać nie mogłem. A teraz jest ogólnie godzina 9, wcześniej byłem na Medinie, czyli jakby starej części tego miasta, pozwiedzać, aczkolwiek o godzinie 7 nic tam się nie dzieje, więc mogłem jedynie tylko ponagrywać puste uliczki. Chcę tam wrócić za chwilę, jak tylko zjem śniadanie, które też muszę sobie przygotować sam, bo jak rozejrzałem się po okolicach, nic nie było otwarte, żeby na spokojnie sobie zjeść, ale mam jeszcze swoje racje żywnościowe i żywność liofilizowaną, którą zaraz wykorzystam. No i zrobię sobie kawkę w Aeropressie. No i tak myślę, że do 12 niby jest czas wymeldowania się z tego pensjonatu, więc to zrobię. Chefchaouen to urokliwe miasto w północnym Maroko, słynące z charakterystycznych niebieskich fasad budynków. Według legend kolor niebieski został wybrany przez żydowskich osadników, którzy wierzyli, że odstrasza on komary i ochroni ich przed malarią. Jest też wersja o bliskości do Boga lub właściwościach chłodzących w gorącym i suchym klimacie Maroka. Ciężko tak naprawdę doszukać się, która wersja jest najbliższa, ale może i dobrze, że jest ich wiele, bo dzięki temu każdy może opowiadać o innej, swoim bliskim oraz doszukiwać się w nich tej jedynej, prawdziwej, wytężając przy tym swoją wyobraźnię. Najsłynniejsza część Chefchaounu znajduje się w zabytkowej Medinie, czyli w najstarszej dzielnicy charakteryzującej się zwartą i gęstą zabudową. Skomplikowany system krętych uliczek sprawia, że przypomina on bardziej chaotyczny labirynt. Można znaleźć tu wiele uroczych sklepików z rękodziełem, w którym sprzedawane są tradycyjne marokańskie produkty, takie jak ceramika, tkaniny i biżuteria. Jest też wielu rzeźbiarzy w drewnie, którzy tworzą różne dekoracje. Miejsce to przyciąga turystów z całego świata, zwłaszcza instagramowiczów. Muszę przyznać, że oglądając wcześniej zdjęcia na różnych portalach i widząc Medinę na żywo, to filtry, które ludzie pewnie stosują przy obróbce swoich fotografii, aż tak bardzo nie zmieniają kolorów tego, co faktycznie widać. Cała Medina jest piękna i nie dziwię się, że to miasto jest tak popularne w Maroku. Góry Rif, albo raczej tereny przynależne im, oferują też nieco inne atrakcje z kategorii ciemnej strony, bowiem cały region, w którym znajduje się Chefchaouen, słynie z licznych plantacji marihuany. W Medinie natknąłem się na wielu handlarzy oferujących mi hasz. Najmłodszym było dziecko w wieku około 10-12 lat. Ale widoki. Wow, to jest naprawdę ciekawe, co tu się dzieje, że ludzie mnie na ulicy zatrzymują i chcą mi, oferują mi haszysz. Ale widoki. Jaka góra. Wygląda sztos. Szkoda, że nie ma kto mi zdjęcia zrobić.
No by mogły być fajne foty z tego. Droga, którą jadę, prowadzi... No właśnie, to ja chyba tam jadę. Wow, trafiłem na naprawdę nieciekawe warunki, przynajmniej niekorzystne dla mnie. Dlatego nagrywam też w kominiarce, bo jest tak zimno. Kiedy wyjeżdżałem z Szafszawanu, temperatura wynosiła 23 stopnie, więc stwierdziłem, że wyciągam wszystkie podpinki z kurtki i ze spodni, bo nie będą mi potrzebne. Jak tylko udałem się w trasę, wybrałem sobie kierunek w góry takimi przełęczami, to automatycznie z 23 stopni temperatura spadła do 8. Przemierzam teraz właśnie takie szczyty górskie. Pokażę zaraz tutaj gdzieś jakąś mapkę, żeby wam pokazać mój kierunek drogi. Jadę jakby wierzchołkami, ale w którymś momencie wjechałem w chmury i zrobiło się naprawdę nieprzyjemnie zimno. Dopiero teraz, jak znalazłem taki przesmyk, gdzie słońce trochę zaczęło świecić, to zatrzymałem się, żeby założyć na siebie podpinki. Także no jest nieprzyjemnie, ale zostało mi jeszcze, nie wiem, w sumie ze 150 km. Tak naprawdę mam cel, żeby dotrzeć do Fez, ale pojechałem drogą taką objazdową, więc nie wiem, czy uda mi się w ogóle dzisiaj tam dotrzeć. Jeśli nie, no to sobie znajdę nocleg wcześniej, bądź po prostu rozbiję namiot, jeśli znajdę korzystne do tego warunki. Pierwsza noc na dziko w Maroko to będzie coś. Tylko czy uda mi się znaleźć jakieś fajne miejsce? Coś mnie tu nie pasi. No bo on ma tryby jazdy. Jechałem na... A właśnie, on... A dlaczego się wyłączył tryb off-road? Dlatego mi tak dziwnie się jechało. Off-road. Czyli automatycznie jak zgasza silnik, to on załącza się z powrotem na rider. Tak, bym wywnioskował z tego. Bo skoro się zmieniło samo. Ale dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej i w ogóle już widzę, że jakoś jadę dziwnie, nie drogą, którą powinienem, więc nie wiem, o co chodzi. Ale jaja, coś się zrypało. Jadę jakąś drogą, która nie prowadzi donikąd. Źle pojechałem. Muszę się wrócić całkiem do głównej drogi. Ale fest, to pojechałem. Off-road. Jak to się stało? Tego nie kumam.
Chyba że tu się zatrzymam na noc. Tu raczej chyba nikt nie przyjeżdża. Ale miejsce takie... mało ciekawe. W Maroku przed każdym wjazdem do dużego miasta lub przy jakichś takich resortach spa są punkty kontrolne policji. Należy tam się zatrzymać przed znakiem, który nas o tym informuje i poczekać na to, aż policjant albo będzie chciał od nas jakieś dokumenty tożsamości, albo nas po prostu puści dalej. Od siebie dodam, że przez cały mój wyjazd nie miałem ani jednej kontroli policyjnej, bo policjant zawsze machał ręką i mówił, żebym jechał dalej. Dobra, zrobię sobie mały postój, bo i tak już jest późno, a ja i tak nie mam noclegu, więc zobaczę sobie na mapie, co jest dostępne, czy jest opcja jakaś noclegowa, jakiś pensjonat w pobliżu, bo patrząc na te tereny, to jakoś nie ma nigdzie takiego miejsca, żeby móc sobie tutaj namiot rozbić. Wszędzie góry, doliny i odsłonięte miejsca, więc lipa. Zobaczę też na aplikacji iOverlander, czy jest coś dostępne w pobliżu. A jak nie, no to nie wiem w sumie, nie mam pomysłu. W górach zasięgu telefonu nie miałem, stąd o internecie mogłem też zapomnieć. Robiło się coraz ciemniej, a nawigacja Osmand nie pokazywała żadnego hotelu w pobliżu. Dookoła też nie było dobrego miejsca na namiot. Wszędzie były strome zbocza gór i mnóstwo kamieni oraz zabudowania. Postanowiłem jechać dalej, do momentu aż dotrę do jakiejś bocznej drogi, aby wjechać na nią i oddalić się kawałek od głównej, bo nie chciałem rzucać się w oczy. Że jestem człowiek taki, który lubi sobie robić pod górę. Tak, wow, jakie dziury. Wow. Prawie spadłem z drogi przez dziury i zagapienie się. Nie mam pojęcia, gdzie ta droga prowadzi, ale kawałek zobaczę. Moje obozowisko jest gotowe. Namiot rozłożony, choć jest na lekkim skosie i na twardym podłożu. Mam nadzieję, że chociaż ten materac wystarczy na to, żeby w miarę wygodnie przespać tą noc. Fajnie się klimat u mnie deklaruje, bo wychodzi księżyc, który jest w całej okazałości widoczny. Już za górą, zaraz wyjdzie tutaj, będzie go lepiej widać. To moja pierwsza noc ogólnie na dziko w Maroko. Zupełnie coś nowego, chociaż wydaje mi się, że jakieś doświadczenie już w spaniu na dziko mam, więc tak naprawdę nie ma za bardzo czego się obawiać. Kilka psów przebiegło tutaj, takich kundli, to je spłoszyłem, z tym nie było problemu. Pojawił się księżyc. Wow, ładny klimat się tutaj zrobił teraz.
Nawet nie spodziewałem się takiej nocy, ale bardzo ciekawy ten klimat. No i co? Pozostaje mi przywitać się z Wami jutro. To jest koniec pierwszego odcinka. Dzięki za obecność. W kolejnym dniu dotrę do miasta Fez. Tam zostanę jeden dzień dłużej, aby zwiedzić lepiej to miasto, a następnie udam się w kierunku Wielkich Gór Atlas. Patrzcie, w jakich warunkach tu ludzie mieszkają. A później obiorę kierunek w stronę Sahary. Jeśli nie chcesz ominąć przyszłych filmów, koniecznie zasubskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek, bo dzięki temu moje filmy będą udostępniały się na Twojej karcie czasu. Jestem też ciekaw, czy Ty, drogi widzu, byłeś w Maroku? Jeśli tak, to napisz proszę, co Ci się najbardziej tam podobało, a co nie.